Witajcie! Jeśli stęskniliście się za wyższymi temperaturami, to w sam raz, bo wracamy z naszą letnią odyseją fińską. W czasie naszej zimowej wyprawy do Arktyki tylko otarliśmy się o rekordowo niskie temperatury, ale latem nie uniknęliśmy rekordowo gorącej aury. Więc po chwilowej przerwie będzie słonecznie, a w tym odcinku zacznie być też fińsko. Spełniamy wodę akurat na stacji, a jest okazja, bo akurat mamy pięknego Mustanga z 64 roku, 64, to już 65 to jest ten późniejszy. Ale tutaj parę słów a propos fińskiej motoryzacji. No nie jeżdżą auta jak u nas, ale uwielbiają różnego tego typu właśnie auta stare amerykańskie z potwornymi silnikami. Fajnie. Tak. Dużo też przerobionych takich typu jakieś choppery albo nie pamiętam jak się nazywają takie auta, które ze starych aut przerobione na takie sportowe, rajdowe właściwie. A my na stacji ABC i tankujemy wodę też do zbiorników tych awaryjnych i spuszczamy szarą. Auto. W Norwegii to się nazywa ledebil. W sensie samochód, przewodnik, nie wiem jak to nazwać. U nas chyba nie funkcjonuje taki pilot. Właśnie pilot to jest po prostu, bo tutaj remontują drogę, no i to tak jest, że na takich długich odcinkach musi być taki samochód pilotażowy. A jedziemy to wszystko, żeby zobaczyć kamień na Kamień. kamieniu. Nawet nie kupę kamieni, tylko jedziemy 300 km, żeby zobaczyć jeden kamień. Dwa. Kamień na kamieniu. Wiem, kamień na kamieniu. Tak. To jest jakiś... Znaczy to jest fenomen podobno właśnie tutaj w ogóle na skalę chyba światową, na pewno europejską. Jest olbrzymie głazy polodowcowe i po prostu jeden na drugim się ustawiły same. O tym ta cała afera. Tak jest. 11,5 tysiąca lat temu, czyli zlodowacenie, naniósł lodowiec kamień i postawił ten, który ma blisko 3 tony na drugim. No i się trzymają same. Tutaj pozostały po tarciu, jak lód nasuwał jeden na drugi. No, zaraz pójdziemy to wszystko zobaczyć. Do samego kamienia z tego parkingu, bo są dwa parkingi. Z ten parking, na którym my przyjechaliśmy, to jest jakieś pół kilometra i można jeszcze iść kawałek dalej. Tam jest taka kładeczka nad jeziorem. Zaraz właśnie zobaczymy. Pójdziemy sobie tam dalej. A grząsko. Grząsko. Spożywamy bułeczki, które dostaliśmy w Fazerze. Tak, w ramach obiadu. Do obiadu jeszcze trochę. Trzeba przyznać, że robi wrażenie. Ogromny. Kawałeczek kamienia jest. W filmie nie wiem, czy to wyjdzie, to są ślady tego właśnie, jak się wsuwał ten kamień jeden na drugi.
te 11 000 lat temu. To dużo osób to tu nie chodzi, jak widać. No ładnie. No, miałam nosa, a już nie chcieliśmy iść, Bo komary. bo komary, już zapomnieliśmy spryskać. No, warto było. Jeziora stanowią 10% obszaru Finlandii, a jest ich podobno 188 000, a to tylko te o powierzchni ponad 500 m2. My teraz jesteśmy w rejonie, gdzie jak sami Finowie żartują, są wszystkie jeziora kraju, bo w pozostałej części jest tylko kilka tysięcy więcej. Ponadto w Finlandii jest 121 jezior o wdzięcznej nazwie Paskalampi, czyli gówniany stawik. Trzeba przyznać, że humor mają Finowie specyficzny. Dzisiaj taka miejscóweczka na noc. Chyba fajnie. Dzień dobry. Dzisiaj była miła odmiana, bo obudziliśmy się i było przyjemnie chłodno, 19 stopni w domku, a poza domkiem jest tak, genialna miejscówka, super. Trochę drogi słychać, ktoś tam pisał, ale to nie przeszkadza. Ale już słoneczko grzeje, dzisiaj będzie znowu cieplusio, ale poranny rozruch. Jedziemy tutaj teraz z głównych dróg, ale nie autostradą, nie jakąś taką Teraz będziemy mieć akurat prosty kawałek, ale nie wiedziałem, że Finlandia jest aż tak pofalowana, taka górzysta. Zawsze jak się gdzieś jakieś filmy ogląda, wszyscy pokazują jakieś takie proste odcinki drogi i w ogóle, a tutaj cały czas góry, doliny, zakręty. Masakra. Zupełnie inne wyobrażenie miałem. To. Tutaj te Cóż to? stoją. A, parowce? Tak.
Knajpa się nazywa Zarastro. Czyżbyśmy trafili znowu na festiwal operowy? Tak, zgadza się. Tutaj od 1912 roku na zamku odbywa się w lipcu festiwal operowy. Renault, sponsor festiwalu operowego. Savonlinna to jeden z najbardziej znanych i najbardziej lubianych kurortów w Finlandii. Ciekawe, tak w środku właściwie kraju, w środku niczego, pośród jezior, lasów. Ale pachnie ta łódź. Pachnie jak te kościoły w Norwegii, takie wędzone drewno. Tutaj przypłynęli, właśnie przycumowali pływającym domkiem. Ewidentnie polska flaga wisi. Bardzo nas zaintrygowało. Dlaczego? Polska, włoska, kanadyjska, to niemiecka No i i fińska fińska. oczywiście. Ciekawe. To może mieć związek gdzieś z festiwalem, ale podobno orkiestra jest fińska, festiwalowa. Może jacyś inni wykonawcy, musielibyśmy zerknąć w programy. Na styku dwóch jezior pod koniec XV wieku Szwedzi wybudowali Olavinlinna, czyli zamek świętego Olafa. Twierdza broniła granicy Szwecji przed Rosją aż do 1788 roku, kiedy w czasie wielkiego oblężenia Rosjanie zdobyli zamek i od tego czasu był we władaniu rosyjskim. Po tym jak Szwecja utraciła tutaj znaczenie w regionie, zamek został przemieniony na więzienie. Pomnik z wojny zimowej 6 grudnia 39, 13 marca 40, upamiętniające poległych 1500 fińskich żołnierzy, którzy oparli się przez cały okres wojny zimowej wojskom radzieckim, które atakowały rzekę Kolla. Powiewają flagi, które pokazują, że w tym roku obchodzimy 550-lecie Zamku Świętego Olafa. Można oddzwonić swoją obecność przed zamkiem. A tutaj iście królewska budka dla ptaków. Dotarliśmy na miejscówkę. Jest 17. Tak jest, w sam raz na obiadek, na byczenie się. Podobno jest możliwość tutaj wypożyczenia sauny. Zobaczymy. Może się Skusimy. Idziemy zobaczyć, co tu mają.
Kamper przed nami. Taka wąska droga. Chyba musieli tu gdzieś spać. Tam jest kemping chyba też. Aha. Dzisiaj Park Narodowy Petkaliarvi. Tak, przy granicy z Rosją. Tak, Jeden przy z granicy. dwóch. Tak, nawet chyba do 100 metrów dochodzi ścieżka, którą będziemy szli. Możliwe. Chociaż nie wiem, czy akurat ten szlak, bo wybraliśmy taki szlak okrężny, 6,5 kilometrowy. Ja też nazwę, bo ja nie pamiętam. Na K jakoś. Keikos Kieros, czy coś Nie, takiego. Teraz będzie tablica. A jest za 15:10, wyruszyliśmy, zobaczymy ile nam to zejdzie z filmowaniem razem. Tak, dzisiaj będziemy eksplorować jeziora trochę z innej perspektywy. Tak, i Ścieżka jest podobno zróżnicowana. Zobaczymy. muszę się wrócić po aparat, O, zapomniałem. widzisz. To chcesz, to opowiadaj dalej. Już nie mam, już wszystko powiedziałam, co miałam do powiedzenia. No prawie mi się udało. Kuikan Kieros nazywa się szlak. 6,5 kilometra. A to jest mapka tych szlaków. O, jeszcze jest taki szlak 3,5 kilometrowy. Chyba też 30 kilometrowy, ale tutaj nie widzę. Ścieżka jest zróżnicowana, górki, dolinki. Prowadzi wokół jeziora w sumie. Także mogą być bardzo ładne widoki. Trochę przesadziliśmy z bliskością granicy, bo jakby oczywiście, no tak, jesteśmy w rejonie Przygraniczny. niedaleko, tak, przygranicznym, przy pasie przygranicznym z Rosją. Tylko chodzi o to, że jakby ten pas przygraniczny ma szerokość od 3 km na może 4 km, a czasami 100 metrów jest to jedynie. No my tak blisko aż nie będziemy. Jesteśmy mniej więcej jakieś 3 właśnie kilometry od granicy. A, Czyli nie wiem, czy wyłączać internet? internet w sumie. To można nie wyłączać. Ja wyłączyłem. Wyłączyłem? Wyłączyłem. To może ja też wyłączę. Nie będzie mi potrzebny internet. Na razie jestem offline. Szlaki są pooznaczone pomarańczowymi kropkami. Mam nadzieję, że się nie zgubimy. Bo Jest też coś takiego jak taki okrężny szlak 91-kilometrowy. To żebyśmy się nie Pogoston zapędzili. Kieros. No jest pięknie. Ciekawe, bo na jakimś... No nie, no na, na nie, na stronie. stronie właściwie Parku Parku tutaj. Narodowego ten Fińskim, szlak był fińskiej stronie. określony jako Trudny. czy nie, wymagający, powiedzmy, tak? Więc no to ciekawe właśnie, że dla Finów dają takie szlaki. Bardzo przyjemny spacer, wiadomo, jest Dokładnie. trochę trzeba tam Nie, podejść no po lesie, kilka kroków, po lesie się ale po idzie. lesie jest ścieżka Spacerek. normalnie wytyczona, Tak. po żadnych kamcurach się nie chodzi. I było też przewyższenie chyba oznaczone, najwyższy, najniższy to. najniższy. to chyba- Pomyślałam, że to błąd jest, ale To to chyba nie całe było. 100 metrów. 10 metrów było. 10 chyba. metrów Chyba było? 10 metrów Naprawdę? przewyższył. Tak mi się wydaje właśnie. Nie no. Nie wiem, Wiadomo, jakoś tak, no bo na przykład Finlandia nie jest krajem górzystym i tak jest bardziej pofałdowana niż myślałem. tak pamiętając jakby norweskie jakieś O, szlaki, Tak, to tam trzeba. No ale nie, no to jest taki szlak te 6,5 km, no to jest po prostu fajny, przyjemny spacer na parę godzinek. Na razie po lesie, nawet komarów nie mamy tutaj ja wypsikani. myślę, że cały w czas ogóle. tak będzie. To jest po prostu głównie wokół tego jeziora, właśnie nad którym tutaj stoimy i jeszcze tam dalej, w ostatniej części szlaku będą jeszcze tam chyba z 2 takie mniejsze jeziorka. Tak się będzie przechodziło. Na razie idziemy tutaj, robimy pętlę wokół tego jeziora. Więc jest bardzo przyjemnie. Polecamy.
No, dotarliśmy do Rozdroża. rozdroża. Tutaj mamy ten Pogostan Kierros, to jest ten 90-kilometrowy. Natomiast my poszliśmy Szliśmy w w kierunku prawo. przeciwnym jakby do wskazówek zegara. Natomiast chyba chodzą raczej tutaj, jak są takie pętle, to zgodnie ze wskazówkami zegara. Wtedy wszystkie oznaczenia są jasne. Wygląda chyba jak morożka. Czy nie? Tak wygląda. Żywego ducha, oprócz tych dwóch pań, Tak jest. które szły We właściwym kierunku. we właściwym kierunku. Chociaż nie wiem, czy nasz kierunek był niewłaściwy. No, dokładnie. Prawdziwi Polacy. Wszystko na przekór. Znaleźliśmy się znowu tutaj na rozdrożu. Tutaj jesteśmy. Jest. No i szliśmy od tej strony, tutaj ten Kujkan Kierros. No i normalnie powinniśmy wrócić tędy, ale doszliśmy do wniosku, że sobie troszeczkę wydłużymy i jeszcze przejdziemy tutaj to kółeczko. No, jakieś 2 km powinno być jeszcze. Jakbyśmy szli zgodnie z kierunkiem wskazówek, czyli tak jak powinno się iść, to byśmy pewnie się zdecydowali od razu na długi szlak. No i nie moglibyśmy sobie połączyć tak, jak sobie połączyliśmy teraz. Dwóch. Tutaj przy tym krótkim szlaku są co jakiś czas takie tabliczki, więc tak widać, że ma taki bardziej edukacyjny charakter. Oczywiście tutaj nie rozumiemy. Tak, może tyle co z obrazka. Pewnie chodzi o lodowiec, jak powstawały takie właśnie Grzędy. pomiędzy jeziorami. Takie grzędy, którymi właśnie teraz szliśmy i tam na samym początku też taka była. No to pętelka za nami. Przeszliśmy tutaj, tędy i później tu dookoła. Zajęło nam niespiesznie, bo też ze zdjęciami, z nagrywaniem. Gdzieś tam na chwilkę sobie się napiliśmy. I wszystko 3 godzinki, jakieś 9 km mniej więcej nam to wyszło. Polecamy. Polecamy. Park Narodowy Petkeljärven. Jakby przepraszam wszystkich Finów z góry za kaleczenie ich pięknego, aczkolwiek strasznie trudnego języka. Chociaż Finowie są gaduły. Ja bym się chyba na Fina nadawał, bo widzą, że człowiek nic nie rozumie, jak na tureckim kazaniu, ale i tak Mówią. nawijają, opowiadają o wszystkim. Więc na początku mi się wydawali Finowie no takimi mrukami trochę w stylu. Niedostępni. Tak, a nie, bardzo sympatyczni ludzie chyba.
Znaczy, chyba, że coś o człowieku jakieś psy wieszają, a się do tego uśmiechają, to chyba, że... Nie, myślę, że nie. Żartuję. Solianka. Ta nie jest taka dobra. Nie, To to jest jest bardzo łotewska, słona. W bardzo ogóle słona. jakaś. A są takie estońskie, kupimy jak będziemy wracać. Tamte są przepyszne. Też ciekawe, czy by nam teraz tak po 2 latach smakowały. Ale ta nie jest taka dobra wcale. No, w każdym razie odgrzejemy sobie tą soliankę Z takim widokiem. z takim widokiem. To jest właśnie fajne w takim jeżdżeniu. To jest. Jak zwykle nagrywamy, to coś nie hula. Nie hula to nam palnik, tak naprawdę. No, nie wiadomo, czy to gaz, czy o co chodzi. Wrócimy, to będziemy sprawdzać. Nie wiem, właśnie. No i nie dokończyłem myśli jak zwykle. No, jak zwykle. To jest fajne w takim właśnie zwiedzaniu. Już to mówiliśmy miliony razy, ale milion pierwszy Ale też powiemy. jesteśmy niezmiennie Jestem zachwyceni. Tak jest. Że jak się tak sobie jeździ, jest się głodnym, to się staje i się gotuje. Chce się spać, to się zjeżdża i śpi. Z pół godzinki może nam to zajęło. Chyba mniej. Dlatego w sumie rzadko gotujemy. Szkoda nam czasu. No, to już jesteśmy pojedzeni i można jechać dalej. Tradycyjnie dziękujemy Wam za wspólnie spędzony czas. Za tydzień zapraszamy Was do naszym, ale nie tylko, zdaniem kwintesencji Finlandii. Cały czas dzielnie walczymy z botem YouTube'a, więc wszelkie łapki w górę, komentarze czy udostępnienia mile widziane. A jeśli dopiero tutaj trafiliście, to zapraszamy do subskrypcji, oczywiście z dzwoneczkiem. Do zobaczenia!